od ponad 100 lat w Ostii Antycznej. Ostia Antyczna jest częścią Rzymu, czyli dzielnicą Rzymu. W parku archeologicznym, park archeologiczny, jeden z największych parków archeologicznych na świecie i największy w Europie. Tutaj znajduje się teatr starożytnych Rzymian i właśnie od ponad 100 lat co roku latem odbywają się różne przedstawienia. Dzisiaj jest 21 czerwiec 2026 rok. Pokażę Wam, jak przygotowują do różnych przedstawień i do koncertów właśnie ten teatr. Podejdę bliżej i Wam nagram. No tutaj właśnie idę taką dróżką w parku archeologicznym. To jest niesamowity klimat. Kto przyjedzie tutaj do Rzymu, to może wybrać się kolejką naziemną do Ostii Antycznej, wysiąść, przyjść, zapłacić bilet 18 euro i po prostu sobie zwiedzić ten park archeologiczny. Jest godzina prawie 16, to jest pora siesty. No tylko turystów można spotkać tutaj w tym parku archeologicznym. Turystów z zagranicy, bo Włosi o tej porze wylegują się na plaży. W tej chwili mamy w cieniu 35 stopni, a do słonka ponad 40. Nie wziąłam ze sobą mikrofonu, więc będziecie trochę słyszeć szum wiatru, ale dobrze, że jest wiaterek, bo ja bym po prostu się całkowicie spociła. Przyszłam sobie tutaj jak każdego dnia sobie przychodzę tu pospacerować, podelektować, poczytać książkę. No i zobaczyłam właśnie, że przygotowują teatr, no więc mówię, nagram dla moich widzów z kanału Good Morning Italy, pokażę, co się dzieje. Widzicie, jak tutaj postawili takie światła, nie wiem jak to się nazywa, scenę robią. No te kolumny takie marmurowe, no to są starożytne, a tutaj to wiadomo, że to jest nowoczesność. Fajnie jest w tym parku archeologicznym, spokój, cisza, słychać śpiew ptaków, no ale oczywiście jak są takie wiatry odpowiednie dla samolotów, żeby leciały nad Ostią Antyczną, to wtedy mamy szum taki co 3 minuty, bo wtedy te samoloty latają z taką właśnie częstotliwością. No, Wam pokazuję pod słonko. Tutaj ludzie są, o, widzicie, nie opalają się, tylko muszą pracować. Tak to wygląda. Kochani, przyjeżdżajcie, zwiedzajcie, a jak będziecie mieć okazję zostać dłużej, to nawet przyjdźcie, zobaczcie sobie jakieś przedstawienie czy koncert pod chmurką. Ja tutaj przychodziłam też z moim pieskiem, którego już nie mam. Wieczorem przyszłam o 21 i oglądałam fajne przedstawienie. Mówię Wam, niesamowite przeżycie siedzieć na takich starożytnych kamieniach, bo pod tyłek trzeba sobie przynieść poduszkę, bo to są takie siedzenia marmurowe. Nie jest tak prosto usiąść na takim kamieniu. Szkoda, że mikrofonu ze sobą nie wzięłam, a kupiłam już mikrofon, także no bardzo szkoda. Nie wiedziałam, że oni dzisiaj stawiają tą scenę, a ja przyszłam sobie z moją torbą. Tu mam właśnie gazetkę, picie, gruszkę. Mówię, usiądę, poczytam, pospaceruję, a tutaj się nadarzyła taka okazja, że mogłam Wam nagrać ten kawałek, jak tutaj przygotowują scenę. Co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Jak będziecie w Rzymie, to po prostu patrzcie na informacje kulturalne, gdzie są jakieś przedstawienia, koncerty za gratis albo czasami taniej. To sobie idźcie, bo naprawdę super przeżycie. Zobaczcie, jak to wygląda tu. Pełno kruków tutaj jest. Tutaj któryś dzień jak szłam, to widziałam, że zagrodzone jest, ale jeszcze tych właśnie tej sceny nie było. Tutaj kable leżą i tutaj też będą światła jakieś puszczane. Takie, żeby była atmosfera. Ojejku, coś mi się wbiło. A mam wygodne buty, ale coś mi weszło. Zaraz sobie wyczyszczę. Widzicie?
A tam jest taka budka, przybliżę, to tam będą sprzedawać do picia. No, także tak to będzie wyglądać. Jeszcze Wam pokażę inną część parku, bo sobie gdzieś tam przemieszczę się i też Wam nagram. Teraz Wam wstawię zdjęcia i kawałeczek, jak nagrywałam z rana nad morzem. Byłam na spacerze z mężem, ale nie mogliśmy za długo chodzić, bo było bardzo gorąco. W 9:30 już było bardzo gorąco. Mój mąż nie może być na słonku, więc byliśmy tylko 5 minut. Ja nagrałam właśnie tą wolną plażę od opłat i tutaj już widzicie tą wolną plażę, widzicie te fotki, widzicie jak fajnie ludzie się wylegują, przychodzą ze swoimi leżakami, ze swoimi parasolami, z jedzeniem na terenie wolnej plaży, to znaczy wolnej od opłat, jeszcze raz powtórzę, to jest taka kawiarenka, można usiąść, jest toaleta, są przebieralnie, są prysznice i można wypożyczyć leżak za 8 euro i można wypożyczyć też parasol za 8 euro w niedzielę, bo w inny dzień jest taniej. Teraz macie ujęcie z tej strony. Jestem w cieniu, to zobaczcie jak do słonka, jaka jest różnica. No naprzeciwko mnie jest właśnie ten właśnie teatr. A, podejdę tutaj i pokażę Wam na rysunku, jak wygląda na rysunku ten teatr. Jakiś samochodzik jedzie. No, jest tutaj ten tir, który przywiózł rzeczy do montażu. Podejdziemy tutaj i zobaczycie. Co tutaj ja Wam pokażę. O, widzicie? My się znajdujemy tutaj. Tutaj się znajdujemy, a ten teatr tak wygląda. Zobaczcie. Tak wygląda. No nie wygląda tak, bo to jest tylko rysunek, że tak wyglądał. To jest o wiele inaczej. Tych budynków nie ma. Rzeka Tybr jest tu niedaleko. Właśnie podejdę tam i coś Wam jeszcze nagram. Za barem jest właśnie widać tą rzekę Tybr, no nie? No. Kiedyś rzeka Tybr płynęła tak, o, a teraz mamy tak, o. Także tutaj tak wygląda. Teraz zrobię Wam takie ujęcie. Tam właśnie znajduje się teatr. Tu Wam tak pokazuję, a ja idę w kierunku muzeum i w kierunku baru, ale do muzeum nie będę wchodzić, tylko z tyłu tam właśnie za barem przejdę się i pokażę Wam, gdzie płynie rzeka Tybr, czyli po włosku Tever. A przede mną, już dojdę tu i Wam pokażę, znajdują się takie duże kamfory. One mają pojemność 1000 litrów i właśnie w takich oto kamforach przewożono zboże, wino, olej, na statkach oczywiście. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. To się nazywa po włosku dolia. O, widzicie? O, dolia. I tak tu. Znajdują się też zakopane dolie. Ja dojdę do tego miejsca, ale najpierw pójdę z Wami z tamtej strony, żeby pokazać Tybr. Dojdę do tego miejsca, co tu widzicie, bo to jest autentyczne zdjęcie i to jest tu naprzeciwko muzeum. O, widzicie, ja przyszłam stamtąd przyszłam. Będę Wam pokazywać palcem, nic nie szkodzi. Palec jest wskazujący, więc tym palcem można pokazywać. Tu płynie rzeka Tybr. Zobaczcie, ile jest małych jachtów i tam właśnie też remontują, ale ja przejdę się w takie miejsce, że może Wam pokażę też z góry. Jeszcze Wam chciałam pokazać, jakie jest duże drzewo laurowe. Drzewo laurowe może sięgać 14 metrów i z takiego drzewa bierze się liście, suszy i właśnie mamy liście laurowe. I tutaj mamy też drzewa laurowe. Zobaczcie, jak sobie fajnie rosną. Super.
to wejdę w takie miejsce, gdzie bym mogła Wam trochę nagrać tak z góry i możecie zobaczyć właśnie rzekę Tybr. Ja kiedyś tutaj byłam, poza tymi kratami jest też taka droga i tu jest taka przystań, chyba się nazywa Afaciati, coś takiego. No ale tylko 2 razy byłam. Tutaj trzeba iść co najmniej 3 km. I to jest taka dróżka wśród pól i tak samej nie chce mi się chodzić. Jakbym miała kogoś do towarzystwa, to jest inaczej, a tak samej to czasami wiecie. Różnie bywa, nie jestem taką odważną kobietką, żebym gdzieś latała po dróżkach polnych sama. Tym bardziej dojść tutaj do przystani, jak nikogo nie ma przy rzece, różne mogą być wypadki, więc przezorny, ubezpieczony. Mam dróżką stąd i tutaj Wam pokażę paluszkiem. Tu mamy ten obiekt, to jest shopping, a tutaj gdzie są krzesełka to jest właśnie kawiarenka, można przyjść, zjeść. Bardzo dużo miejsc, tam jest na ponad 100 osób miejsc, nawet i więcej, bo mają przed lokalem miejsca i mogą zawsze dostawić stoliki, jakby były bardzo duże grupy. Lody, picie, jedzenie, wszystko mają. Jak ktoś jest w porze obiadowej, to tutaj są posiłki takie obiadowe, makarony różne, lasagna, wszystko i deserki, tiramisu, także polecam. I bar się nazywa Café dei Scavi. Także bardzo fajny. A ja pójdę na te schodki tam do góry i zobaczymy, jakie będziemy mieć widoki. Czyż nie pięknie wchodzić po takich schodach przy takich pięknych kwiatach. Wiecie, ja się nie znam na kwiatach, na krzewach. Kompletnie nie znam się, jak się nazywają, ale coś pięknego. I tutaj jest droga, która prowadzi z Rzymu do Ostii, czyli Via del Mare, i właśnie przy drodze tej Via del Mare na środku, jak jest między jednymi pasami a drugimi, kwitną takie właśnie kwiaty, krzewy są posadzone, no coś pięknego. O, już troszkę można zobaczyć. Tu jest zakręt właśnie rzeki Tybr. Fajnie. O, już weszłam. Ja się przedstawię dla widzów, którzy pierwszy raz są na tym kanale. Jestem Ewa, mieszkam tu prawie 40 lat. Studia tu skończyłam, mam męża Włocha. Mieszkam w Rzymie i mogę Wam opowiedzieć to, co wiem i to, co znam z takiego życia codziennego. Tego nie zobaczycie nigdzie na żadnym vlogu, bo ci, co przyjeżdżają, to są turystami, to nie są mieszkańcy. Inaczej turysta widzi dane miejsce i ocenia po swojemu, a inaczej mieszkaniec. Ja jestem mieszkanką tego kraju i mieszkanką tego miasta, czyli miasta Rzymu. Przyleciałam do Rzymu i mieszkam cały czas w Rzymie. Także kto chce, niech zasubskrybuje mój kanał, zostawi łapkę w górę, jakiś komentarz, bo to jest ważne do promowania tego filmu i no i to jest ważne dla rozwoju kanału, bo kanał dopiero się co rozwija, jest Was jeszcze mało, około 2000, ale myślę, że z czasem wzrośnie widzów i będziecie mnie wspierać. Dziękuję bardzo. A teraz Wam pokażę, jaki mam piękny krajobraz i będę musiała uciekać, bo widzę, że słonko mnie piecze, bo już kawałek uszłam na słonku, a tak jak powiedziałam, mamy ponad 40 stopni do słonka. O, pokazuję Wam i słychać szum jakiegoś skutera albo jakiegoś jachtu. No zobaczymy, co tam nam się pojawi na horyzoncie. Nie wiem, czy to będzie się zatrzymywać tu, czy nie, ale na pewno nam się pojawi. O, Wam pokazuję, tu jakieś trzciny są. To jest taka dróżka, kochani, i tam z tamtej strony można wyjść też do parku archeologicznego, ale wpuszczają tylko grupy, które przypłyną statkiem. I ja kiedyś właśnie byłam świadkiem, przypłynęła grupa, przeszła tędy i weszła do parku archeologicznego. A nie, przepraszam, tam było wejście. Nie tutaj, tylko tam było wejście i ja z tą grupą też weszłam, a że mam wejściówkę, więc mnie wpuścili. A tak to bym musiała zrobić ponad 3 km, żeby wejść do parku archeologicznego głównym wejściem. O, widzicie, płynie jakaś tam motorówka większa. Fajnie, prawda?
Tutaj też są różne ptaki pod ochroną, kaczki, no bardzo fajnie. No kiedyś może się z kimś wybiorę i przyjdę, bo sama już nie będę tutaj szła. Szłam, ale tak jak Wam powiedziałam wcześniej, różni ludzie tutaj grasują i po prostu nie chcę napotkać się na jakąś nieprzyjemną sytuację. O, dobra, to ja się z Wami przejdę jeszcze w inne miejsce. Teraz po prostu pójdę pod drzewo, zobaczycie pod jakim drzewem będę siedzieć i będę się delektować pięknem i będę się delektować krajobrazem też, ale będę też czytać gazetkę, bo wzięłam sobie taką gazetkę, która się nazywa Starbene. Czuć się dobrze i zawsze jakieś ciekawe rzeczy wyczytam. Pokażę Wam tą gazetkę, ale też Wam pokażę tutaj, jaki mam krajobraz z tego punktu. O, taki mam krajobraz. No oczywiście ja teraz nie będę chodzić, nie będę zwiedzać z Wami. Ja tylko tak przypadkowo zaczęłam nagrywać, bo widziałam, że robią tam scenę i sobie pomyślałam, że dawno nie nagrywałam, to Wam coś nagram. Ale tak ogólnie, no to macie trochę filmów z parku archeologicznego, to możecie sobie wejść. Ja Wam może podlinkuję coś, to jak ktoś będzie chciał zobaczyć, jak wygląda park, to sobie tam obejrzy. Jakaś następna motorówka płynie. Szumy są, ale nie widzę jej. Jakaś większa motorówka płynie. Fajnie. A tutaj, jak Wam pokazuję, na brzegu są właśnie różne małe jachty, które są remontowane, a niektóre są już w wodzie. O, i następne ruiny starożytnego miasta Ostiantyczna. W swojej świetności miał 50 000 mieszkańców, a to miasto powstało w IV wieku przed Chrystusem. Słyszycie, jak cykady, cyk, 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 cyk. Sezon się zaczął na cykady. Dobra, widzicie to piękne drzewo? Ja idę właśnie do cienia, bo jest ławeczka, a później, kochani, przejdę się tamtędy i wrócę tamtą drogą z drugiej strony naszego teatru. Pięknego teatru. Oj, spadają jakieś szyszki. Z góry zobaczcie, jaka fajna ławeczka. No idealne miejsce pod drzewem. Jeszcze Wam rzucę okiem, tak? Zobaczcie, jak pięknie tutaj. No i tak jak ludzie spacerują sobie tutaj, to jak zobaczą jakąś ławeczkę, to mogą sobie usiąść. I tutaj jest ta moja ławeczka, piękne drzewa, chłód, cudowne kwiaty, no cudownie. Zaraz Wam pokażę, jaką mam gazetkę. Słuchajcie, to jest gazetka Starbene na czerwiec, giugno 2026. No i tutaj w tej gazetce to wiecie, no różne ciekawe rzeczy, kosmetyki, gotowania. A propos gotowania, to kto nie wie, to już mówię, mam 2 kanały kulinarne. Zapraszam, linki na te kanały zostawię Wam w opisie tego filmu. Mam taki fajny wachlarzyk, w razie czego jakby mi było jeszcze gorąco, to mogę się powachlować. Mam wodę Santa Chiara. I mam jeszcze do zjedzenia gruszkę. W razie czego jakbym chciała jakieś cukry, to tutaj mam właśnie w gruszce. No i okulary i koniec mojego ekwipunku. Także zasiadam, będę czytać. Usiadłam i jestem szczęśliwa, że jestem pod tym drzewem. Mam cudowny spokój, cudowny krajobraz. Jeżeli macie butelkę z wodą, a woda Wam się skończy, to w toalecie woda jest pitna i tutaj też koło amfiteatru, koło tego teatru są takie studzienki, że przyciśniesz i leci woda, czyli nosówki, albo jest też taki kran niedaleko i też pisze woda pitna, aqua potabile, aqua potabile. Jak ktoś nie wie, jak się pisze po włosku aqua potabile, no to zobaczę w słowniku i jak zobaczę, że jest woda i pisze aqua potabile, to se przetłumaczy i będzie wiedział. O, to taka ciekawostka. O, i widzicie te dolie, co Wam mówiłam wcześniej? Zobaczcie.
są zakopane tutaj. Tak to wygląda. A tu taki krajobraz przede mną. No, zobaczcie. A tu przede mną jest muzeum, do którego nie będę teraz wchodzić, bo tam jest klimatyzacja i bym się mogła rozchorować, bo 30 parę stopni mam na zewnątrz, jestem spocona, a w środku pewno będzie z 24. Już doszłam do teatru. Z drugiej strony musiałam obejść, bo wiadomo, że oni tutaj mają samochód i rozładowują potrzebne elementy do sceny. Tam już nie będę podchodzić, ale pokażę Wam z tej strony, jak wygląda tablica teatru. Można powiedzieć, że taka sama jak tam była. I ja teraz znajduję się tutaj. Ja przyszłam stamtąd, od teatru i tutaj minęłam Termy di Nettuno, ale nie nagrywałam Wam, tylko właśnie chciałam Wam pokazać tą ulicę Strażaków, bo strażacy byli bardzo ważni w mieście. Tak jak Wam powiedziałam, paleniska były w domach, ludzie palili i często dochodziło do pożarów. No i właśnie pierwsza taka straż powstała jeszcze przed Chrystusem, przed erą Chrystusową, czyli davanti Cristo. Nie wiem, czy mówię dobrze po polsku, może się inaczej mówi. Weźcie, napiszcie w komentarzu. Jest davanti Cristo, dopo Cristo, przed erą Chrystusową i w naszej erze. Tak się mówi. Dobra, pokażę Wam, jak wygląda tu Terme di Nettuno. Właśnie tu z tej strony są. Ale tutaj nigdzie nie można wejść, bo tu jest wszystko zagrodzone. Ale jest napis. Terme di Nettuno. Dojdę z Wami do końca tej ulicy. Pokażę Wam, jak tutaj jest. Piszcie w komentarzu, co Wam się na tym filmie podobało. Czy te informacje, co Wam przekazałam, są ważne dla Was, mogą się przydać dla Ciebie, który wybiera się do Włoch i chce zobaczyć coś pięknego. Bardzo jestem ciekawa, co Wam się tutaj na tym filmie spodobało. Tutaj mamy Terme delle Provincie. Tak tutaj wyglądają te mozaiki. Oczywiście tu nie wolno wchodzić, wszystko jest zagrodzone. Tam pisze Via della Palestra, czyli ulica ćwiczeń, gimnastyczna, tak można powiedzieć. O. I tutaj zakończę mojego vloga. Fajnie, że zostałeś do końca. Dziękuję Ci za komentarz, za łapkę w górę i za subskrypcję, kto zasubskrybował. Jeszcze Wam ciut nagram przy wyjściu, a my się widzimy na następnym filmie. Ciao, ciao, ciao.